Cześć Julek, co dzisiaj robimy? Ale mnie zaskoczył. Dzisiaj robimy super rzecz. Słuchajcie, robimy bumper cut'a u mnie w mieście. Tam miata jest. Tam jest miata i dzisiaj w niej wycinamy zderzak, żeby wyglądało to ładniej. A po co I jeszcze szybko. to, Maciek? Bo niby poprawia aerodynamikę i fajnie wygląda. Głównie chodzi o to, żeby ładnie wyglądało. No, dokładnie tak. I teraz tak, jeśli tutaj mamy autko, to mniej więcej zrobimy taką kreskę tu obetniemy i skończymy po drugiej stronie. Prosta sprawa? Prosta sprawa. Nie, nie jest prosta, bo trzeba to dobrze wymierzyć, trzeba sprawić, żeby to było proste i żeby to wyglądało schludnie. To nie jest takie proste. No, szczególnie, że my mamy dwie lewe ręce, jeśli chodzi o precyzję, to może być różnie. No, zapraszamy na odcinek. O chłopie, ale myśmy to zrobili na ryj. No nie jest idealnie prosto, Maciek, ale uszczelka wszystko skryje. Moi drodzy, wydaje nam się, że pierwszy krok za nami. Najcięższy. Nie wiemy, co zrobić, ale wpadliśmy na pomysł, żeby wziąć poziomicę i wyrównać autko z podnośnikiem. Co uważasz, Julku? Czy to jest Ja dobry myślę, pomysł? że to jest w miarę dobry pomysł. Będziemy mieli jakieś później odniesienia, jak będziemy sobie porównywać linię, którą zrobiliśmy. Czy jest prosto, czy jest krzywo. No, to zobaczymy. To działamy. Teraz chyba Wyżej będziemy go spuścimy. przyklejać taśmę, żeby mieć gdzie rysować. Tak. Ja bym zrobił tak, żeby był żeby mniej było więcej na środek, boku. Tak? żeby do boku znaczka taśma leciała tak prosto. Jest trochę fuck up, bo nasza poziomica nie poziomicuje i uciekł nam poziom z tej poziomicy. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Dokładnie. No, Ale mogę ci przyłożyć linię prostą. dzięki. To na pewno jest linia prosta, Maciek, Na pewno, ale to weź mi ją przyłóż. Tak, ale to jest krzywa. okej. To tak? No, jakoś tak. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. No widzę, że jest krzywo, no. Tą linię tutaj, tak w ziób. Widzę, że jest krzywo. Na pewno nie jest krzywo. A no to mówię, że zrobiłeś krzywą linię, no. No przyklejałem do twojej tej poziomicy. Skąd nie? Dobra, a tą robimy zgodnie z linią... Wiesz co, ja tą robiłem od lampy. Aha. Jak masz tutaj takie dwa wystające dzyngle. No, to mam je Na biały. zahaczyć, tak? No, od zewnętrznej strony tak robiłem przynajmniej u siebie. Ale czy to było dobrze? Nie wiem, ale wygląda w miarę git. No i też generalnie plus jest tego taki, że na sam koniec jeszcze kleimy uszczelkę na klej po prostu zwykły. Co ona trochę wyrówna, a I trochę kamufluje. i trochę kamufluje, złe cięcie, ale też trochę będzie widać generalnie, no. Mhm. Bo ona jest taka pofalowana potem. Mamy coś. Zobaczymy, co dalej. Teraz pozioma, kreska, w miarę prosta. Na wysokości? Taki jak chcemy ciąć. Dobra. Tak, żeby można potem markerem po niej pisać. I żeby zrobić markerem linię faktyczną. Od poziomicy czy coś. Dobra. Zobaczymy. Dobra. Będzie szybko. Ja bym chciał, żeby to od tego miejsca schodziło tak pod skosem. Mniej więcej. Więc teraz zróbmy tą linię, żeby ona To jest była tak, naszą linią graniczną. no to jest tak maksimum, dokąd możemy ciąć, tak mi się wydaje, żeby ten zderzak tak nie latał już tak bardzo. Bo tu jeszcze jest osłona? Nie osłona. Osłona. No. Osłona. Osłona. No, która trzyma trochę zderzak tak naprawdę, no. Tak, Więc on nie będzie tak latał bez sensu, jak dotąd dotkniemy. spoko. No, generalnie Teraz- warto poszukać inspiracji na Pinterestie, jak to ma wyglądać, no. Ja mam u siebie, no zresztą mogę pokazać zdjęcia teraz na ekranie i mam u siebie to o wiele bardziej zrobione, no ale to jak to woli. Ja tak No. robiłem, żeby po prostu folię, która odstawała, A, Usunąć. pokażesz zdjęcie. pokażę zdjęcie. A, bo to na tym robisz, tak? Na podstawie tego. No spoko. Pytałem się Julka, czy chce taką agresywną linią, taką prostą, schodzić w dół, żeby ten zderzak tak się zakończyć. I co mi powiedziałeś?
No, sprawa jest dosyć prosta. Jak to dobrzy majstrowie mówią, można pocieniować, ale grubego się już nie pogrubasi. Więc wolę teraz uciąć trochę mniej. Trochę mniej? Mi się właśnie wydaje, że za dużo ucinamy. Myślisz? Ja bym to zrobił bardziej... Bo ja myślałem, że my będziemy pójść w tą stronę. Że u ciebie jest w tą stronę to tak mniej więcej. No tak, no ale ja bym to bardziej tak zrobił tak... Zamiast pójść tak. W sensie, aha, czyli chcesz kąt. Tak, no. No to mówię, jestem w stanie No tak. później to poprawić, jeśli mi się dzisiaj to nie spodoba. A jeśli bym zrobił tutaj i by wyszło, żebym wolał zostawić więcej, to No. już nie dołożę tej części, którą utnę. No, może masz rację. No to mamy coś. Zrobiliśmy jakieś tam proste linie względem jakichś lamp albo czegoś, aby mieć jakieś punkty do wyznaczenia. No i teraz można zacząć rysować po pierwsze prostą linię na podstawie... Głównie jakieś miary, czegoś, co jest jednocześnie sztywne, ale z drugiej strony wyginające, bo dzięki temu możemy sobie to tu przyłożyć i dosłownie od tego, jak od takiej paramiarki sobie rysować. Więc teraz to zaczniemy robić. Dokładnie. Od dołu, od góry. Jak wolisz. Trzeba zrobić kąt prosty, tak mniej więcej. O chłopie, ale myśmy to zrobili na ryj. Nie no, jest pięknie. Trzymaj tu. Pytanie, czy taśma jest prosto? Taśma może nie być prosta. No. I wtedy by się zgadzało z poziomicą. Tak, taśma jest tylko po to, żeby mieć po czym Mieć po czym rysować. rysować. No, mamy lekki pochył, Nie, jest dobrze. ale jest na tyle marginalny, że nie będzie go widać na jeżdżącym aucie. No na pewno nie. Pięknie. Tylko taki kąt prosty chcesz? No nie tak... Że jeszcze większy, jeszcze bardziej? Tak zaokrąglić, tak ładnie, żeby było. To tak, czy jeszcze mocniej? No jakoś tak. Mi się podoba. Spoko. Pięknie. Pięknie. Pozdrowienia dla mojej pani, która mi kiedyś czytała rysunku. Gdzieś chciałem iść na architekturę. Dobrze, że nie poszedłem. Tutaj widziałem piękny okaz zwierzęcia, który się nazywa Julek. Julek rysuje na aucie. Rysuję na oko. Na oko. Tak zostałem nauczony. Czy to już właśnie nadchodzi ten moment, gdzie... O tak. O tak. Oręże w dłoń. Mamy linię narysowaną ręcznie, ale jest. Mi się podoba. Ja uważam, że będzie dobra. Nie może być zła. Nie może być, zła, nie ma wyjścia zbytnio. Jakby najwyżej się odetnie jeszcze więcej. Skończę bez zderzaka. Zderzak się zmieni. Tak? I razy oko tu. Nawet nie pi razy oko, mam linię. Nieźle. Zrobione. Znaczy no, tak jeszcze w miarę, nie? Dobra. Zobaczymy, jak zdejmiemy folię, jak to będzie wyglądać. Tam są po drugiej stronie zaczepy, które nie wiem czemu aż tak bardzo ci odpadły. Je też uciąć? No bo tu ten jeden się ewidentnie jeszcze trzyma. Działa. I się pozbył z zaczepów. Ale co, zadowolony z siebie? Bardzo. Myślałem, że... Nie no, bo teraz to można porównać, nie? O. Jak wygląda linia tu? Jak wygląda linia tu? Jest to dziwo dobrze. Nie jest tak źle. Dziwne. Znaczy, Dziwne. tak zgodnie z planem. Tak jak planowaliśmy, Maciem. No, W końcu te konstrukcje nie były niczego sobie, nie? No dokładnie, no. Totalnie po linii. Trzeba tylko odczepić tamten zaczep i zdjąć i zobaczyć, co wyjdzie. No. I masz jeszcze papier ścierny, to można Tak. wyrównać właśnie te cięcia. No trochę plastiku spaliliśmy.
Generalnie lepiej było jakąś małą fezereczką czy czymś tam niż taką wielką kątówką, ale co my tam będziemy robić? No teraz trzeba obskrobać te główienka, ale to można też papierem ściernym, bo to też razem z tym zejdzie. No nie jest idealnie prosto, Maciek, ale uszczelka wszystko skryje. Na pewno. Przy uszczelce po prostu jak jest krzywo, to aż tak bardzo tego nie widać. Tak jak u mnie, też mam w paru miejscach krzywo. No, to jesteśmy na maini, żeby opłukać zanim założymy uszczeleczkę, Dokładnie. bo trochę brudno tam i trochę No jakiś przede wszystkim jak farfosli. wytarliśmy już to papierem ściernym, no to nałożyły się tam pewne opiłki takie lekkie. Je fajnie by było spłukać, No. a jako I przy kanał okazji, motoryzacyjny trzeba nagrać coś na myjni, więc no jesteśmy. no oczywiście, przepiteczki zaraz. No i przyszła ostatnia część naszej przygody. Montujemy uszczelkę. Uszczelka to jest typ U, 4 mm. Kupiłem jakieś 3 metry. Tak mniej więcej niż 3 metry starczy na jeden montaż. Więc jak ktoś chce się pomylić, to warto zamówić 6. Ona jest dość tania, więc no. Tak. I Patent wygląda w ten sposób, że tu mamy uszczelkę i teraz do niej bierzemy klej do czego? cyjonoko coś tam. Tak, my taki bierzemy. Tak. Cyjoakrylowy i nalewamy tej uszczelki tutaj po kolei i podklejamy. Tak, tylko najpierw założymy całą uszczelkę jako taką, żeby się działa. Żeby było o wiele łatwiej. Dokładnie. No dobra, pokażę wam. Jurek będzie robił, ja będę nagrywał. Nałożyliśmy uszczeleczkę, tak żeby przypasować, żeby na pewno nam starczyło z dwóch stron. No i teraz właśnie tak jak Julek zaczyna od środka, będzie lepiej iść w jedną stronę. Tylko tego kleju malutko. Więc lecisz tak i nakładasz uszczeleczkę. No, dokładnie. Ciekawe, że klej szybko schnący, szybko schnie, co nie? Jak nie rozumiem. Udało się, mamy to. Uszczeleczka jest założona, to jest końcowy efekt. Mi się podoba, to jest fajnie. W końcu widać trochę więcej pod spodem, jest trochę bardziej agresywny ten koniec i będę mógł podchodzić z większą radością do tego auta z tyłu. Fajnie wygląda. No, to co? Jeszcze przepiteczki i się żegnamy. Myślę, że tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, siemo, Komentuj. komentuj.